The war in Afghanistan is now over. موږ د یو خوشحالۍ احساس کوو چې د موږ د مظلوم ملت د هغې ظالمانو نه خلاص شو. Afganistan, kraj 40-letniej wojny, zamachów, porwań i walki przeciwko talibom. Po roku niezwykle trudnych przygotowań w końcu udało mi się zorganizować wyjazd do tego mocno odizolowanego i restrykcyjnego kraju pod rządami talibów. Odkryjmy zatem prawdziwe oblicze współczesnego Afganistanu. You are Taliban. Yes, I'm And Taliban. he's Taliban as well. Witam Was z Afganistanu tym razem. Kto by pomyślał, jeszcze rok temu wszyscy uciekali z tego miejsca. Tak jak pewnie widzieliście nieraz w telewizji, Amerykanie wycofywali się z Afganistanu i zarówno większość Afgańczyków próbowała się wydostać stąd, bo każdy się bał talibów. A ja po roku postanowiłem tutaj się pojawić i zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak niebezpiecznie, jak wszyscy mówią, znaczy wszyscy, jak w mediach pokazują. Wydaje mi się, że nie jest aż tak źle, ale czas pokaże. Natomiast jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że wróciłem cały i zdrowy i wrzuciłem go na YouTube'a. Będę przez 7 dni w Afganistanie. Zamierzam nagrać mnóstwo ciekawego materiału, także mam nadzieję, że będziecie oglądać każdy z odcinków. Także zaczynam. So let's go. We go to the hotel, yes? Yeah. Przed chwilą właśnie mieliśmy bardzo stresującą sytuację. Na rondzie zatrzymali nas talibowie i no ja kamerę wyłączyłem, ale podszedł talib do szyby i zobaczył, że w ręku trzymam kamerę. I oczywiście kazał wysiąść, zaczął sprawdzać wszystko, mój paszport i tak dalej. I nie chciał uwierzyć, że ja jestem turystą. I się przypieprzył, kazał wysiąść z auta, myślałem, że mnie aresztuje, ale tak naprawdę nie wiem za co. Jeszcze się przypieprzył, że ja tatuaże mam na ręku. Także no, pierwsza sytuacja stresująca w Afganistanie. No i dojechaliśmy właśnie do mojego hotelu po dosyć stresującej sytuacji. Zobaczcie, tak wygląda hotel. Tędy wchodzimy. Facet sprawdza, czy nie mam nic przy sobie. Tutaj sprawdza tak samo. Bramka na metal. Drzwi kuloodporne. O, dosyć przyzwoicie to wszystko wygląda. Zobaczcie. Nie ma żadnych turystów. Ja jestem jedyny. Chyba chłopaki spali. Hello. Wygląda przyzwoicie, tak jak się patrzy tutaj. Szkoda, że tylko ja jestem w całym hotelu. Tak wygląda mój pokój w Kabulu za 3500 Afganii. Zobaczcie. Kurczę, ale super. Very nice. No to mi się podoba. Zobaczcie. Kurczę. To bym się nie spodziewał, że... Nie spodziewałem się, że taki dostanę pokój, że taki standard jest w Afganistanie, w Kabulu. Ludzie. Zobaczcie. Jaka glazura piękna. Jakie malowidła. Nawet wanna z hydromasażem.
No i to mi się podoba. W Europie nawet czegoś takiego nie widziałem. A tak się narzeka na Afganistan, że tu taka lipa jest. Dobra, a więc wypoczęty. Także wychodzę pierwszy raz na miasto. Kurczę, ale to wszystko wygląda dziwnie. Tak wygląda Afganistan. Ja pierdzielę. Potrąciłby go. Niesamowite to jest wszystko. Nie no, nawet w Indiach to tak nie wyglądało. Nie ma świateł. Każdy jeździ jak chce. How often accidents happen here? A lot. A lot. Yeah, a lot. Have you had any accidents? Car accidents? I didn't had big accidents, you know. Okay. Small accident. I have much small accidents. So when this happened, people called the Talibans? Yeah, Or- Taliban themselves come to the accident place. Okay, and who resolved the problem? Talibans. Yeah, Taliban. And they decide who is at the fault? Yeah. Okay. And somehow traffic police also decide. You know, Okay, o kurczę. traffic police. Okay. So if they tell you you are at the fault, it was your fault, so you have to pay for Yeah, this. you. But you have to pay straight away, or you can pay later. How it is? You exchange the details. It depends. It depends. We sometimes we go to the mechanic. Ah, straight away. You Yeah, go to- straight away. And to the mechanic. he And estimate. we pay the money. Okay. So there is no insurance. Everyone driving how they want. Yeah. And there was never insurance companies here. There were in a Republican government, Ah, okay. And now but everything not is lots of people were. No one was interested in it. you know. Okay. A little bit of people were interested in it. Okay. All right. Idziemy coś zjeść dobrego. Już sobie wcześniej powiedziałem, że jak przyjadę tutaj, to pierwsze co sit here. Pierwsze co chcę tutaj zjeść, to jest oczywiście albo kozina, albo baranina. Dobra, próbujemy pierwsze afgańskie danie. Baranina z ryżem. O Jezu, jak to się... Aż się rozpada. Dotarłem do sklepu z ubraniami, także będę kupował tradycyjne afgańskie ubranie, żeby się tutaj w tłum wkręcić. Hello. Także pierwszą rzecz, którą należy zrobić po przyjeździe do Afganistanu, to kupić lokalne ubranie, żeby wyglądać tak jak oni. Zmniejsza to ryzyko porwania przede wszystkim, bo nie rzucasz się w oczy. Zobaczymy, ładne? Będzie pasować? Zaraz zobaczymy. Wyglądam jak prawdziwy Afgańczyk, czy trochę jak ksiądz? Ograniczyłem trochę teraz tym strojem ryzyko porwania. Idziemy teraz jeszcze czapkę kupić. What they selling? This is for pigeons, yes? Yeah. Ah, okay. So many Afghan people have the pigeons. Yeah, they have their homes. This is their hobby. Yeah, this is their hobby and they like it. Hodowanie gołębi w Afganistanie jest bardzo popularne. Są organizowane różne targi z gołębiami. A to jest taka zwykła ulica, na której ludzie przyjeżdżają dokarmiać gołębie. Dziadek próbuje przejść, ale się boi. What he's doing? He's crossing it. Ah, he just crossing? Yeah. Wywróci się czy nie? Piźnie? Nie, nie piznął.
Z tego co wiem, to Kabul jest bardzo konserwatywnym miastem w porównaniu do innych miast Afganistanu i tutaj, z tego co słyszałem, wszystkie kobiety muszą chodzić z zakrytymi twarzami. A właśnie mijamy kobiety, które miały odkryte twarze, więc nie jest to prawdą to, co w internecie piszą, to co media mówią. Widzę w Afganistanie, znaczy w Kabulu, widzę już któryś raz z kolei kobiety z odkrytymi twarzami, więc nie do końca jest tak, jak się mówi. Kurczę, zaczepiają co chwilę, masakra. Wiecie co? I know, but I'm alright with this. I'm alright with this. Because next time I will take the sweets to give them some. Przywiozłem jakieś 2 kilo cukierków z Polski. 2 kilo cukierków z Polski. Na razie nie będę rozdawał na ulicy, ponieważ w najbliższym czasie planuję udać się do domu dziecka. I te słodycze głównie przywiozłem dla dzieci z domu dziecka. Także jak mi coś zostanie, to będę rozdawał na ulicy tym dzieciakom. So this is park, yes? This is the park. Dobra, idziemy do parku na boisko. Gdzieś boisko jest. No właśnie, bo tam co, on strzela z tego, z pistoletu? A to z wiatrówki strzela. This is air rifle. This is not real gun. No ale powiem wam szczerze, że park jest naprawdę zajebisty. Zobaczcie. Kompletnie sobie nie wyobrażałem takiego Afganistanu. Ludzie siedzą, grają w szachy. Tutaj dzieci się bawią. Normalnie wszystko wygląda, jakby tutaj się nic nie działo. Jakby tu nie było żadnego zagrożenia w tym mieście, w tym kraju. Dzisiaj jest piątek, a w piątki jest tak jak u nas w niedzielę, czyli dzień wolny jest. W związku z tym wszyscy ludzie przychodzą do parków, odpoczywają. Przyszliśmy na jakieś publiczne boisko, gdzie ludzie sobie grają w piłkę, w kosza, a tutaj w krykieta. Kurde, czuję trawę. Trawę czuję. I can smell hash. No? No, it's No? the smell of a flower. Ah, okay. Biją się dzieci na środku, kurczę. Idziemy właśnie do jakiejś ekskluzywnej restauracji, na początek na herbatę, dlatego że jestem najedzony, ale zwróciłem na nią uwagę, ponieważ przed wejściem stoi facet z bronią i pilnuje. Także musi być konkretnie tam. Także idziemy. Let's go to this restaurant. Look at the restaurants, how busy they are. How busy they are. You see, cars are. Yes, I see. People have money to go to restaurants. Some people I was not aware of this. Okay, This więc is a tak, very nice restaurant. to jest ta restauracja, do której idziemy. Ask him if I can make picture of this place. Wow, this is beautiful place. You can rest like a Mexican. Yeah. Typowe afgańskie pomieszczenia, gdzie ludzie siadają na podłodze i sobie jedzą. Także no, miejsce wypasione. Jak w jakimś pałacu. So we have a big mosque here. Okay. So people pray here. Yeah. And it's also the big one. Zobaczcie na to. This is normally for 15 or 20 people. okay, one group of people. Yeah. They book this place
They have a seat and eat all together. Very popular place, Yeah. this one? Yeah. Okay. Only for the Imarat people and also for Taliban. They are coming and they are choosing this meal. This is for Talibans Yeah. normally. Okay. No, to jest dla talibów normalnie. They want to sit on this sofa like not like chairs. Okay. They don't like the chairs like that. We have the meeting room like this. So for around 10 people or 8 people. So Okay. for the birthday people, birthday cakes like. So I assume that here, And this is also the new one. So. all right. I assume that in your restaurant comes very important people, Yeah. high profile, High profile. from government. At least yeah. Government from my minister or Yeah. some Wow. others. Wow. So yeah. Ambassadors. Okay. So it's the only one place so posh in Kabul like Yeah. this. Like this, yeah. All right. The first time. So. Alright. Miejscówka konkretna, zobaczcie. Tak się zamawia. Normalnie jak... This is American standard, Yeah. or Europe standard. I would never think that this is like in Kabul. Co to jest? O kurczę. To miała być przystawka tylko. Się okazuje, że ta przystawka nie jest taka mała. I thought it's very small dish. Jesteśmy na jakiejś ruchliwej ulicy, na której jest mnóstwo restauracji z rzeźnią. Każda restauracja ma swoją rzeźnię. Kurczę, jakie zamieszanie tutaj w ogóle. Każda restauracja ma swoją rzeźnię i przy każdej restauracji na witrynie czy w witrynie siedzi rzeźnik, kroi. I take one, this one, and use the simple one. Like 1, 2, 3. Okay, and what you doing with this knife? With this knife, we just This cut. one. Yeah, of course. Soft meat. For example, this is soft meat. It's have a no bone. Okay. Yeah. Zobaczcie, kurczę, to jest miejsce. Uwielbiam oglądać takie miejsca, naprawdę. To są miejsca, które lubię zwiedzać. Prawdziwe życie ludzi w Afganistanie. O, tutaj chlebek spadł na ziemię, zaraz go podniesie, cyk. I już. Tak. No to jest jak fabryka, cyk, cyk, ten tutaj ubija, a ten wrzuca to do pieca tam nisko i tyle. A tutaj? A ten po prostu robi te kulki. Poland. How it is inside? Zobaczcie, jak poprzylepiane tam są te. Świetnie to wygląda. Szukamy jakiegoś sklepu z SIM-kartami, żeby uaktywnić moją kartę, żeby mieć internet. Zobaczcie, ile tutaj jest sklepów z telefonami. Szok. Przyjechaliśmy na największy market w Kabulu. Jest normalnie Meksyk. Meksyk w Kabulu. Patrzcie. Powiem wam, że w tym chaosie jest jakiś nieprawdopodobny porządek. Każdy wie, gdzie jest jego miejsce, każdy wie, co ma robić. Tak samo na ulicach. Te auta, które jeżdżą, też każdy wie, gdzie ma się poruszać, jak ma się poruszać, żeby nie stuknąć drugiego. Czyli jest porządek w tym chaosie. Zobacz, co tu się dzieje? Kurde, zaraz mnie jakiś samochód piźnie.
Czuję się, jakbym się znalazł w XI wieku. This is so nice. Właśnie przychodziliśmy koło sklepu z książkami i ten pan zaprosił mnie do środka na herbatę. Tutaj często ludzie zapraszają na herbatę. Hello. You speak English? You speak English? No, he can't speak. No? Tak jak widzicie, ludzie tutaj są bardzo gościnni. Zapraszają na herbatę, co jest w ich kulturze naturalne. Okay, thank you. How long you doing this job? إيه دكان چقدر وقت میشه کار میکنی؟ Oh, this shop is 200 years old. 200 years old. At the Wow. first, his grandfather was taking care of it. And what books do you sell? This is most of the books are religious books. وچه قسم کتابا را میفروشین؟ کتابای دینی هستن؟ Yeah, they are religious books. Religious books. How is your life now? Is it harder than before it was when the Americans was here? دیگه زندگی شما چطور است؟ اینالی که در حکومت طالبان. الان دیگه زندگی نمک خوب است کمی صبح چاش شام چله دیگه تو پیسه زیاد برای ما نمیشه که ما یک آید کنیم یک پس انداز کنیم این نمک هم میشه که به خرچ خانه مکنه. Yeah, life is good. We just can afford two meals a day, and we cannot save money. How much? Two meals a day. We can afford 2 meals a day. We are making this much now, money. at the moment, yes? Yeah, at the moment. And before, when the Americans was... وامریکا که اینجا بود کار شما او وقت چطور بود؟ نه خوب ده یک کمک خوب بود. Yeah, in the Republican government, our work was a bit good. We had many customers. Many customers. Yeah, but now It's less. it's not that much good. Why is less now? چرا کاروبار شما کم است این الان؟ دیگالی از یک پیسه نیست مردم پریشان شده ای شده حالا در خانه مسلمان بری یک دونه قرآن کریم هست دیگه مردم قدر نمیگیرم ضرورت خدا میگیره با Yes, nowadays people don't have that much money to buy more religious books. Everyone has Quran in their home, so that's why our work is not that much good. What is your dreams now? What do you want now? آرزوهای شما چی هست این الان؟ آرزوهای ما این نیست که خدا چیزی که مملکت های اسلامی است خدا آرام داشته باشه جور داشته باشه از خیرات از او وطنه که ما هم جور شه و مردم ما آرام و جور باشه. I hope that every Muslim country around the world is peaceful, and our people I hope that our people live in prosperity and peace and without wars. From which countries most of the guns? از کم کشور نرازی دا کم هیوان نرازی Russian, Turkish. Russian and Turkish. And the most popular gun is Kalashnikov? Is it? ومشهورة دغه چې د توپک کلاشینکوف yes, the popular one is Kalashnikov. What type of gun is this? ودا کوم رقم توپک ده؟ It's a Turkish gun and its price is $150. 150. And do you get many customers who buying these guns? ومشتری داره چې دا تمانچه اخلي دا توپک اخلي. Yes, there are customers. They are buying for security. For security. Can you notice that now is less sales
after the war is finished now, people buy less. ومشترينا مش جديد ديك بخاري رو. Yeah, in the past there were much customers, lots of customers. Yeah. Now people feel more safe and then they don't buy guns. ويوصل خلق داميات إحساس كأنه تروبا كتير ناخلي. Yeah, that's right. Yeah, in the past there were more customers. Trafiliśmy do tradycyjnego barbera, który strzyże zwyczajnie, po prostu na ulicy. How long you doing this job? أستيقظ وقتي كرامي كني. أنا من بروز بقولنا وشلون كذا. طول مش. 50 years. 15? 50 years. 50, oh my god, and how old are you? أو كم سلاسني؟ أفضل شيء صلا. 73. 73, wow. You are very experienced barber then. إذا بيصير تجربة هناك ستيف. How much is cutting? إذا يجنا فرشة شو قدر بيسمي جينا؟ يا فرق اللون يا شك دوش نلوش. It's their choice how much they give me. All right. And you always was cutting here in this place? ميجا مشان جا بيكونين. أنا ميجا بالش. Yes, always. I'm here. شيء طول مش كم ميجا شيء. Zobaczcie jak mnie oblegają. Już idą za mną chyba z 20 minut dzieci. Wiecie co? Dałbym tym dzieciom jakieś pieniądze, ale jak wyjmę z saszetki, to zaraz tutaj dopiero się zacznie dookoła. Będzie mnóstwo tych dzieci. Także wolę tutaj nie prowokować teraz sytuacji. Ja wiem, że oni są w trudnej sytuacji, chodzą, żebrzą. Ale nie chcę ja też się tutaj stać jakąś ofiarą, że ktoś mi wyrwie pieniądze czy coś. Napiszcie w komentarzach, co myślicie w ogóle o tym miejscu, o tych sytuacjach, które tutaj się dzieją. Mi się podoba bardzo. I powiem szczerze, w ogóle nie czuję się tutaj zagrożony. Nie boję się, że nie wiem, że za chwilę ktoś mnie porwie albo aresztują talibowie. No nie czuję tego w ogóle. Naprawdę. Nie wiem, może jestem wariatem. Ale jest bardzo podobnie jak w Indiach tutaj. Tyle, że opinia o Afganistanie jest bardzo kiepska, dlatego ludzie się boją tutaj przyjeżdżać. Także... Let's try some. Okay, this way. What type of bread it is? It's a traditional Afghani street food. It's called bolani. Bolani? Bolani. Inside it is a kachalua, sorry. Inside it is a potato. Potato? And what sauce it is? It's sauce of chili. Chili. O kurczę, jakie ostre. This is the traditional Afghani drink. Jogurt. Yeah, yogurt. Standardowy, to wygląda, znaczy smakuje jak chłodnik polski. Chleb, super. Ale niekomfortowo się czuję jedząc, a dookoła stoją tutaj głodne dzieci. Maybe I can buy them some. They are hungry or not? They are hungry? Yeah, they are. Just when they are finished, when you are finished, we can pay him. Okay. Ask him, he been in the school? The maktab meeting, yeah. Oh, yes. It's still very early. He already finished? ميجا مكتبة خلاص كدي شطور. No, I haven't finished the school. I'm in 8th grade. What, break? In 8th grade. Ah, okay. So finish, but today finish school. No, he's not finished. Now why he's here? ميجا شرو مكتبنا ميري. I go to school from 6 a.m. to 10 a.m. Nie ma to jak przyjechać do Afganistanu i łamać przepisy talibów, czyli słuchanie muzyki.
How much cost 1 liter of petrol? How much? 1,000. How much cost 1 liter? 69. $1? No, less than dollar. Less than dollar. Less than a dollar. Like Niecałe 4 zł kosztuje litr. To dużo taniej niż u nas. Widzieliście to? Dzieci ze szkoły wracały i w tym dziewczynka. Więc nie jest do końca tak jak mówią w telewizji, że jest edukacja kompletnie zakazana dla kobiet. Jeżeli małe dzieci uczą się w szkole, to znaczy, że jednak można się uczyć. Jednak tych zmian talibowie nie wprowadzili po objęciu władzy. Może nie wszystkie zmiany, ale jednak... Co to jest? No, ogólnie talibowie wprowadzili dużo zmian, ale uważam, że nie wszystkie. I myślę, że trochę media za bardzo demonizują tych talibów. Nie chcę ich chwalić ani krytykować, ale wydaje mi się, że talibowie jednak chcą trochę się przypodobać światu i nie wprowadzają wszystkich radykalnych zmian i obostrzeń, takie jak były przed atakiem Ameryki. Wtedy, kiedy oni byli u władzy, talibowie. Bo wtedy naprawdę było ostro. Wszystko było zakazane. Trzymali tutaj twardą łapą wszystko. How much they charge to ride? one round 50. Ostatnio na koniu jeździłem w Ekwadorze. Wala Kto by katizmishi, pomyślał, że dzisiaj tizmishi. będę w Afganistanie na koniu jeździć. Powiem szczerze, nie będę ekspertem. No, siłowy, tawar sara wadriga, umiem tawar sara jeździć. wadri. Spotkałem się właśnie z 2 talibami i chcę ich zapytać kilka rzeczy na temat Afganistanu, na temat obecnej sytuacji tutaj. Może się coś dowiem, co tak naprawdę tutaj się dzieje. So what's your name? My name is Haidar. Haidar, you are Taliban. Yes, I'm And he's Taliban as well. Here, by the say of the people, we are Mujahid. And You are Mujahideen, yes? Mujahideen. We come to Afghanistan for the security of the people. There is no No danger, it's not dangerous. Yeah, No killings. No we are killings. Can you tell me what are the challenges now for Taliban? Because now you take over and many things are new for you. How to manage? بوي شوي ووسط طالبان ته مشكلات تشي دي واذا كدوخو نوي حكومت راغلي دي ردو كم مشكلات صار مخدي Taliban has. They want to have some time. Time, yes, always. You This need is time not, to. It's not one day. Remove the country without time. Yes. 2 years is like chewy. less time. Less time. This is the less time. 2 years. What's this? Yeah. And 2 years the Jurek. Let's what away. build They build more things. More things. Like army. Yes. All the structure of all the. the structure, Yes. and they will improve. They will improve Every day, inshallah. day by day. Yeah, day by day, Inshallah. Emirat will be improved. Do you have now any crime problems in Kabul, in Afghanistan, or there is no crimes? No, now? inshallah. No, inshallah. No, There very is no crime for the people. No. Just if a person want to, if a person want to a crime, Oh yeah. a crime, Yeah, we will punish. What are the punishments, let's say, for stealing the phone, for example? Yeah. پوه شوې او زمانه چې غلا شي کیدا وای لکه مطلب یو چا ټلیفون غلا ک نو هغه د پاره چې اجازه ده if a person steal a telephone, Yeah. we bring to our Court. court, Yeah. and بیرته پر غواړو بیرته پر پیدا کوو
We ask him that bring the phone back. Okay. Okay. What do you think now about the Americans? You don't have to answer. You don't have to. وای کنه غواړي جواب مور کوه. امریکا خو یو فاسد ملک و. د سره خلاص ک امریکا. He said that the Americans are dirty people. They are dirty people and they are. If a person is Muslim, said La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, he is my brother. Okay. If a person killing the people by the drone. Yeah. If you remember. I remember. If you remember. In Afghanistan, we are people in the school, in the masjid, they are. You can record sit down as well. And these person like in the school, in the masjid, they are killing by the drone. So he said that they are ashamed now. They should be shameful. That's a government of before Taliban. Yeah. There was Dagasiu. He said that the previous government, the previous Afghan government, and the Americans were united and they killed the Afghan people. Yeah, I heard about this. What He says it's enough. Enough? Okay, can I make picture with you? No problem. Picture. Okay, thank you very much. Afghanistan Zindabad. Afghanistan Zindabad. Emirat Islami Zindabad. Bueno. Say it. Zindabad. Zindabad. Emirat Islami. What is this? He said that the government of Taliban. Zindabad. Okay. Ty, to jest niesamowite. Wesołe miasteczko, zapuszczone, nie ma żadnych turystów, a na tej łódce się buja jeden Afgańczyk. Nie wiem, to jakaś próba czy co? Afganistan był niszczony przez 40 lat. 40 lat trwała wojna w Afganistanie. Najpierw spowodowana atakiem Rosjan na Afganistan. Później Rosjanie się wycofali, chyba w 1989. Minęło kilka lat, wtedy kiedy talibowie przejęli władzę i za chwilę Ameryka zaatakowała Afganistan. A wszystko przez to, że talibowie popierali Osamę Bin Ladena. Idziemy do restauracji w samolocie. Normalnie jak w samolocie. Taka atrakcja turystyczna, nic poza tym. Actually, this park is called City Park. City Park. Czuję się, jakbym był w Disneylandzie, w małym Disneylandzie. I feel like I am in a small Disneyland. Tylko że ludzi tutaj nie ma za bardzo. One pistachio and another one you choose. Zobaczcie. Tak wygląda 100 Afganii. Loda za to mogę kupić. Czyli jakieś 4 zł, o ile się nie mylę. Spróbujmy zatem afgańskie lody. O kurczę, jakie dobre. W ogóle oni mają tutaj wszystko dobre. Lody są dobre, mięso jest dobre, ryż jest pyszny. Także uczta kulinarna przez 7 dni. Codziennie jem wszystko jak leci. Zobaczcie.